Kiedy pierwszy raz widziałem zapowiedź tej gry, to myślałem, że trafiłem na rozrywkową gierkę z elementami destrukcji otoczenia. I w sumie po części tak jest, ale jak się okazało, gra zawiera również historię. Historię, w której nie tylko będą nam towarzyszyć problemy codziennego życia, ale i intrygi oraz ciągnąca się za nami kłopotliwa przeszłość. Pora więc, bym opowiedział wam o Deliver at All Costs. A zatem witajcie we wrażeniach z... Nie wiedziałem w sumie na co się pisze i pierwsza godzina wyjaśniła mi w sumie niewiele. Jesteśmy zwykłym chłopakiem, Winstonem Greenem, który wynajmuje mieszkanie i który potrzebuje jakoś przeżyć, a aby to zrobić, to potrzebuje oczywiście jakoś zarobić. Pojawiła się ku temu okazja w firmie kurierskiej, do której udajemy się na rozmowę o pracę. Pierwsze minuty i już wiemy, że ta gra będzie chaotyczna i pełna zniszczeń, bo już na start wjeżdżamy autem w czyjś dom, a po drodze możemy wjeżdżać w auta, taranować ludzi oraz całkowicie niszczyć wszystko, co jest na naszej drodze, od płotów po domy. W końcu dostajemy się do wyznaczonego miejsca. Firmy kurierskiej We Deliver. Poznajemy tam szefa tego miejsca, ale i jego syna, który od początku wykazuje do nas ogromną niechęć. Inaczej jest w przypadku właściciela, czyli Haralda, który od początku jest dla nas uprzejmy i miły. Okazuje się, że reklama czy ogłoszenie było nieaktualne, ale mimo wszystko starszy człowiek nas wziął do pracy, czym okazał nam wielkie serce. A zatem zostajemy kurierem i po prostu rozwozimy paczki? Ano nie do końca, bo gra jednak w jakimś stopniu jest komedią i prócz zwykłych rzeczy jak rozwożenie paczek, to będziemy wykonywali takie misje jak przewiezienie statuły burmistrza i unikanie gołębi, bo chcą zapaskudzić pomnik, przewożenie arbuzów z miejsca na miejsce, by sprawić, by wyglądały świeżo, choć w środku są zepsute, albo misja, gdzie uciekamy przed erupcją wulkanu. Pełno jest tutaj absurdów i dziwnych wydarzeń, ale o historii jeszcze opowiem. Póki co skupmy się na tym, jak my to dostarczamy. Mamy swój wóz, który możemy przerobić i zamontować różne przydatne gadżety. Jakie na przykład? Chociażby hak, którym możemy holować pojazdy, specjalna linka, która pozwala podnosić rzeczy na kilka metrów, albo też specjalne kolce do kół, by móc przebijać opony innych, bo zdarzy nam się uciekać przed policją lub konkurować z inną firmą kurierską i wówczas takie rzeczy przydadzą nam się tutaj. Prócz naszego wozu kurierskiego możemy kraść czy odkrywać w różnych miejscach inne pojazdy, którymi możemy swobodnie przemieszczać się po mieście i wykonywać różnorakie misje poboczne, bo takie się też tu znajdują. W nagrodę dostajemy chociażby pieniądze lub też przydatne rzeczy, które pozwalają nam potem stworzyć właśnie gadżety do naszego wozu kurierskiego, bo aby je mieć, to musimy je stworzyć. Szkoda, że nie można zmienić chociażby koloru auta, bo to byłby fajny smaczek, ale i tak fajne jest to, że w ogóle możemy to auto jakkolwiek modyfikować. Kiedy znudzi nam się też jeżdżenie, to możemy swobodnie wyjść i chodzić czy biegać po różnych regionach, bo przychodzimy z regionu na region i są to zamknięte lokacje, więc nie ma tu ogromnej, otwartej mapy, ale i tak miło mi się zwiedzało te miejsca. Znajdziemy tu plaże, okolice wulkanu, pole golfowe czy samo miasto. Warto w ogóle wychodzić postacią, bo są momenty, że możemy wchodzić na dachy budynków i skakać między nimi, bo czasami znajdą się tam skrzynki z materiałami czy pieniędzmi. Jeśli zaś chodzi o historię, to przyznam, że jest to coś, czego się nie spodziewałem i co spowodowało naprawdę ogromne zaskoczenie. Jak mówiłem, gra jest pełna absurdów i dziwactw, ale sama fabuła mnie zaintrygowała jak i nasz bohater, bo jak się okazuje, ukrywa swoją przeszłość i musiał zniknąć, by móc spokojnie żyć. Nie chcę dokładnie wam mówić, co się wydarzyło, co czeka Winstona, ale w pewnym momencie absurd goni absurd, bo zaczynamy od zwykłego kuriera, a kończymy na uciekinierze, który maczał palce w bardzo dziwnych projektach naukowych. To i tak duży spoiler, myślę, ale jak odkryjecie dokładnie, co się stało i co się będzie dziać, to będziecie się drapać po głowach i zastanawiać, co tu się odwaliło. I muszę przyznać, że z jednej strony historia jest naprawdę ciekawa i wciągająca, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest za bardzo przekombinowana i nazbyt absurdalna. Ja oczywiście lubię tego typu rzeczy, ale dla niektórych może być to zbyt przesadzone i bez sensu.
Gdy ukończyłem grę, to dodatkowo okazało się, że to chyba nie koniec, bo fabuła kończy się w takim miejscu, że śmiało można pociągnąć historię dalej, ale wówczas przybrałaby inny ton czy inny klimat niż firma kurierska. Może wówczas historia byłaby jeszcze ciekawsza, choć no jak mówiłem, może to być wówczas trochę za bardzo przekombinowane. Czy jest to minus? Dla mnie osobiście nie, bo bawiłem się naprawdę świetnie, ale mimo wszystko może być to dość odpychające. A czy ta gra ma jakieś inne minusy? Osobiście miałem czasem problem z wyczuciem auta, chociażby jak uciekałem przed erupcją wulkanu, w efekcie często spadałem i zaczynałem od nowa, ale trudno mi powiedzieć, czy to kwestia sterowania, czy moich własnych umiejętności. Niektóre misje były dla mnie trochę irytujące, jak chociażby holowanie statuły burmistrza i unikanie gołębi, by na niego nie nasrały. I przyznam, że ciężkie to było, bo wydawało mi się, jakby gołębie to byli snajperzy i idealnie celowali w cel, mimo moich uników. Mimo że są tutaj inne auta, to nie wiem, czy do końca jest sens ich posiadania, bo i tak praktycznie większość gry przechodzimy autem kurierskim, więc jazda innymi wydaje się być bezcelowa. Ogólnie to gra nie jest według mnie wybitna, ale bawiłem się przy niej dobrze, a to, co najbardziej mnie przyciągnęło, to pokrętna historia, która zawiera humor, intrygę, absurd i wiele więcej. Liczę na to, że będzie druga część, by dokończyć historię, ale szczerze to nie wiem, czy mogę się tego spodziewać. Okej, czas na małe podsumowanie. Technicznie jest dobrze. Nie miałem spadków FPS, crashy, nie przypominają mi się żadne duże błędy, więc technicznie jest dobrze. Jeśli chodzi o audio, to muzyka to jeden z większych plusów. Ma fajny i przyjemny klimat starych Stanów Zjednoczonych i dostaniemy trochę rock'n'rolla, a trochę jazzu. No i dźwięki niszczenia są satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o gameplay, to grało mi się dobrze mimo irytujących misji czy czasem problemów z ogarnięciem sterowania autem. Grafika jest dość prosta, ale podobała mi się i mimo prostoty to chociażby mimika twarzy była dobrze zachowana. Otoczenie również wyglądało naprawdę dobrze. Cała gra jest tytułem po prostu dobrym czy ciekawym. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, ale dostałem coś, co mnie zadowoliło i dostarczyło zarazem chaosu i zniszczenia, a zarazem fabułę, która mnie zaciekawiła. Ja mogę ją polecić, choć ostrzegam, że ta gra może powalić poziomem absurdu w pewnym momencie. Choć mimo wszystko dałbym temu szansę, jak będą chociażby promocje, by móc wsiąść do auta i rozwieźć parę paczek. Także to tyle. Dziękuję za wysłuchanie, dziękuję za poświęcony czas i życzę miłego grania.